Kwiaty na pierwszą randkę. Absurd czy miły gest, od którego miękną kobiece kolana? W poszukiwaniu odpowiedzi na to nurtujące pytanie odwiedziliśmy pracownię trójmiejskiego florysty Zygmunta Sieradzana. Kwiaty na pierwszą randkę to jest pomysł idealny moim zdaniem. Nie pójdziemy na pierwszą randkę na przykład z winem albo z czekoladkami, bo jest to w tych czasach już jest to nie na miejscu. Każdy ma to na co dzień, a kwiaty jednak są bardzo eleganckie i w każdym momencie, szczególnie na pierwszą randkę, będą na pewno pasować. Wiemy już, że kwiaty na pierwszą randkę to wyśmienity pomysł. Ale jakie kwiaty wybrać, żeby pierwsza randka nie okazała się ostatnią? Ciężko zdecydować, jakie kwiaty, bo nie znamy osoby i w ogóle, więc myślę, że najlepiej oddać się w ręce dobrego sprzedawcy, dobrego florysty w kwiaciarni. Pamiętajmy o tym, żeby nie kupować kwiatów z supermarketów, bo to nieładnie wygląda w takiej folii, widać, że to jest jakaś tam marka sieciowego sklepu. Jak już idziemy na randkę, postarajmy się, żeby to było z dobrej kwiaciarni kupione. No dobra, a co z liścikiem? Dołączyć czy nie dołączyć? Jeśli wysyłamy kwiaty do kogoś, warto zaznaczyć, żeby tam był liścik, czy z jakimś przekazem, czy chociażby z serduszkiem, czy z literką, ale idąc na randkę, mając kwiaty w ręku, ten liścik powinien być słowny, prawda? Więc powiedzmy to, co czujemy, to, co chcielibyśmy przekazać, niż dajemy kwiaty i jeszcze jestem obok, ale no, osoba niech sobie przeczyta, co ja tam mam w głowie. Jeśli Wy też macie jakieś pytania do florysty, zostawcie je w komentarzu. W kolejnym filmie udzielimy na nie odpowiedzi. Tymczasem zapytaliśmy pana Zygmunta o to, czy pierwszorandkowy bukiet powinien być niespodzianką. Najważniejsze to zrobić niespodziankę, bo idąc czy gdzieś do parku, czy na plaży, czy gdzieś i mijając po drodze kwiaciarnię, wchodzimy do kwiaciarni i co mówimy? Ty wybierz sobie kwiatka, czy coś takiego. Nikt nie zna naszego portfela ani nic, więc przeważnie to się kończy na jednej różyczce, bo pani nie wie, czy pan miał na myśli wielki bukiet kwiatów, czy tylko pojedynczy, symboliczny kwiatuszek. Więc kupmy to wcześniej, załatwmy to wcześniej, postarajmy się, żeby to było coś wyjątkowego. Jeden symboliczny kwiatuszek, czy może cały pęk? Co będzie lepsze w tym wypadku? To oczywiście, że cały pęk. Jak chcemy zrobić wrażenie na naszej wybrance, to robimy wrażenie. Chociaż jeśli mamy słabszą kieszeń, to nawet jeden symboliczny też zrobi na pewno duże wrażenie. A co z kwiatami na kolejne randki? Czy bukiet powinien się czymś różnić? Oczywiście kwiaty już na kolejne randki, szczególnie na drugą, powinny być zupełnie inne od tych, które wręczyliśmy na pierwszej randce. Nie zapominajmy, żeby na każdą randkę takie kwiaty, cokolwiek kwiatowego, żeby przynieść, bo to robi naprawdę duże wrażenie i naprawdę duże emocje na przyszłej wybrance. Zastanawia nas jeszcze, czy są kwiaty, których definitywnie należy unikać. Na pewno unikać trzeba kwiatów sztucznych. To jest nie na miejscu, nie w porządku i niefajne obdarowywać się kwiatami sztucznymi. Wiem, że jest tego na rynku bardzo dużo, ale to nie wygląda elegancko, nie wygląda ok. Na pewno kwiaty cięte, kwiaty doniczkowe, dlaczego by nie? Teraz kwiaty doniczkowe są mega modne i możemy wręczyć nawet kwiata pięknego doniczkowego. Ale to już właśnie druga, trzecia randka. Jak na tej pierwszej wybadamy, bo może nasza wybranka kolekcjonuje na przykład jakieś roślinki, tak? Na tej pierwszej randce o wszystkim się mówi, więc dlaczego by nie zrobić jej niespodzianki i fajnego kwiata doniczkowego kupić. I pamiętajmy, że to też, żeby to był kwiat przemyślany z kwiaciarni. W kwiaciarni na pewno pani czy pan florysta podpowie, jak o niego dbać, czy wody więcej, czy mniej, a w markecie tego się nie dowiemy. Jeżeli chcielibyście, abyśmy w kolejnym filmie poruszyli inne tematy, które Was intrygują, napiszcie do nas i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, w którym oddajemy głos ekspertom.